Lekcja 1. Planowanie imprezy. To świetny pomysł na motyw. Może motyw meksykański byłby idealny. Absolutnie. Żywe kolory i żywa muzyka stworzyłyby taką świąteczną atmosferę. Tak, i moglibyśmy włączyć do menu tradycyjne potrawy, takie jak tacos i nachos. Zdecydowanie. Jedzenie odgrywa dużą rolę w tworzeniu nastroju na każde spotkanie. Pomyślmy teraz o liczbie gości, których chcemy zaprosić. Pomoże nam to lepiej zaplanować. To jest mądre. Znajomość listy gości będzie informować o naszych wyborach gastronomicznych i dekoracyjnych. Dokładnie. Chcemy stworzyć przyjemne doświadczenie dla każdego, kto uczęszcza. Tak, angażowanie gier lub zajęć może sprawić, że impreza będzie jeszcze przyjemniejsza. Uwielbiam ten pomysł. Zróbmy burzę mózgów na niektóre czynności, które pasują do tematu. Lekcja 2. Przygoda czeka. Ta podróż będzie przygodą. Mogę powiedzieć, że będzie pełna niespodzianek. Całkowicie się zgadzam. Podróżowanie jest zawsze pełne nieoczekiwanych chwil i doświadczeń. Tak, każda podróż niesie ze sobą własny zestaw wyzwań i radości. Dokładnie. To te małe niespodzianki, które często stają się najlepszymi historiami do opowiedzenia później. Naprawdę nie mogę się doczekać zobaczenia nowych miejsc i poznania nowych ludzi. Ja też. Każde miejsce docelowe oferuje swoją wyjątkową kulturę i perspektywę. Nie mogę się doczekać, aby zanurzyć się w tych doświadczeniach i stworzyć trwałe wspomnienia. Przyjmijmy każdą chwilę i jak najlepiej wykorzystajmy tę przygodę razem. Absolutnie. Oto odkrywanie świata i wszystkich jego cudów. Lekcja 3. Odkrycia księgarni. Często znajduję duży wybór księgarni w całym mieście. Naprawdę mają swój urok. Absolutnie. Jest coś wyjątkowego w przeglądaniu półek wypełnionych historiami czekającymi na odkrycie. Tak, czasami przeglądam również księgarnie internetowe w poszukiwaniu tytułów, które mogą nie być dostępne lokalnie. To mądre podejście. Opcje online mogą oferować szerszą różnorodność, szczególnie dla gatunków niszowych. Dokładnie. Uwielbiam dreszczyk emocji związany ze znalezieniem ukrytego klejnotu, czy to w przytulnej księgarni, czy sklepie internetowym. To jak poszukiwanie skarbów, prawda? Każda książka ma potencjał nowej przygody. Na pewno. Lubię wspierać lokalne firmy, ale zakupy online są wygodne, gdy szukam czegoś konkretnego. Tak, i to wspaniale, że mamy tak wiele opcji dostępnych w tej erze cyfrowej. Myślę, że mieszanie obu doświadczeń jest najlepszym sposobem na zaspokojenie moich pragnień do czytania. Lekcja 4. Słuchanie innych. O ubóstwie, ale możemy słuchać tych, którzy tego doświadczają i zrozumieć ich zmagania. Tak, ważne jest, aby usłyszeć ich historię. Każdy głos ma znaczenie w podnoszeniu świadomości. Mogę zobowiązać nasz naród do zaangażowania się w rozwiązywanie tych problemów i wspieranie tych, których to dotyczy. To potężne stwierdzenie. Wspólny wysiłek może przynieść znaczące zmiany. Absolutnie. Musimy stworzyć programy, które naprawdę pomagają społecznościom potrzebującym. Tak, i zaczyna się od zrozumienia podstawowych przyczyn ubóstwa i słuchania osób dotkniętych chorobą. Zgadzam się.
Współpraca z lokalnymi organizacjami może dostarczyć cennego wglądu w to, co jest naprawdę potrzebne. To świetny sposób, aby upewnić się, że nasze wysiłki będą wpływowe i znaczące. Przeanalizujmy kilka inicjatyw, które moglibyśmy wesprzeć, aby coś zmienić. Lekcja 5. Kontrowersje sportowców. Sportowcem używającym narkotyków był kanadyjski sprinter Ben Johnson, który trafił na pierwsze strony gazet po wygranej w sprincie na 100 metrów. Tak, jego zwycięstwo zostało przyćmione skandalem związanym z dopingiem, który zszokował świat sportu. Dokładnie. Podniósł poważne pytania dotyczące uczciwości i uczciwości w lekkoatletyce. Pamiętam, jak reakcja publiczna była mieszana. Niektórzy byli rozczarowani, podczas gdy inni czuli się zawiedzeni samym sportem. Absolutnie. To przypomnienie o tym, jak ważne jest, aby sportowcy podtrzymywali wartości swojego sportu. Tak, i wywołało to dyskusję na temat presji, z jaką borykają się sportowcy, aby osiągać tak wysokie poziomy. Myślę, że doprowadziło to również do zaostrzenia przepisów i testów w sporcie zawodowym. Zdecydowanie. Incydent miał trwały wpływ na to, jak doping jest postrzegany i zarządzany w lekkoatletyce. To skomplikowana sprawa i mam nadzieję, że przyszłe pokolenia uczą się na tych błędach. Lekcja 6. Przytulne włoskie miejsce. O tak, mam. Czy próbowałeś przytulnego włoskiego miejsca na Elm Street? Słyszałem o tym wspaniałe rzeczy. Ich makaron powinien być niesamowity. To naprawdę jest. Atmosfera jest ciepła i zachęcająca, dzięki czemu idealnie nadaje się na relaksujący obiad. To brzmi cudownie. Doceniam restaurację, która tworzy komfortowe doznania kulinarne. Absolutnie. Dodatkowo personel jest zawsze przyjazny, co zwiększa ogólną przyjemność. To ogromny plus. Dobra obsługa może naprawdę poprawić posiłek. Tak, i mają pyszne desery, na które warto zaoszczędzić miejsce. Już sobie wyobrażam smak. Powinniśmy kiedyś zaplanować wspólną wizytę. Zdecydowanie. Chciałbym podzielić się z wami tym doświadczeniem. To klejnot w sąsiedztwie. Lekcja 7. Inspiracja poetycka. Moim ulubionym poetą był Aeschylos. Pisał o tematach, które głęboko rezonują z ludzkim doświadczeniem. To fascynujące. Jego zdolność do uchwycenia głębokich emocji w swojej pracy jest naprawdę niezwykła. Tak, badał ból i cierpienie w sposób, który wydaje się ponadczasowy i istotny. Doceniam poezję, która może wywołać tak silne uczucia. Łączy nas z naszymi własnymi zmaganiami. Dokładnie. Aeschylos napisał w naszym śnie ból, którego nie można zapomnieć, a to jest potężne. To niesamowite, jak sztuka może odzwierciedlać nasze wewnętrzne bitwy i pomóc nam je przetworzyć. Myślę, że poezja ma wyjątkowy sposób na nadanie głosu naszym niewypowiedzianym myślom i emocjom. Absolutnie. To piękna forma ekspresji, która może rezonować z tak wieloma. Przeczytajmy razem niektóre z jego prac. Chciałbym usłyszeć twoje przemyślenia na ten temat. Lekcja 8. Więzy rodzinne. Rodzice 4 pięknych i zdrowych córek, Olgi, Tatiany, Marii i... To całkiem cudowna rodzina. To musi być zabawne mieć tyle rodzeństwa. Tak, każda córka wnosi swoją wyjątkową osobowość do dynamiki rodziny.
Mogę sobie wyobrazić. Dorastanie z rodzeństwem może stworzyć wspaniałe wspomnienia. Absolutnie. Wspierają się nawzajem grubo i cienko, co wzmacnia ich więź. To takie ważne. Rodzina może być źródłem miłości i zachęty przez całe życie. Tak, podziwiam, jak wspólnie radzą sobie z wyzwaniami i świętują sukcesy nawzajem. To piękna rzecz, którą można zobaczyć. Ich związek musi być niesamowicie silny. Mam nadzieję, że kiedyś stworzę podobną atmosferę miłości i wsparcia we własnej rodzinie. Lekcja 9. Kontekst historyczny. Kiedyś żaden Europejczyk nie mieszkał nigdzie na kontynencie. Trudno w to uwierzyć. Tak, a jesienią 1786 roku przybyła flota angielskich osadników, co stanowi znaczący moment w historii. Absolutnie. Ich przybycie dramatycznie zmieniło krajobraz i dynamikę regionu. To fascynujące, jak takie wydarzenia kształtują przyszłość i wpływają na kulturę. Tak, a interakcje między osadnikami a ludami rdzennymi są kluczową częścią tej historii. Zgadzam się. Zrozumienie tej historii pomaga nam docenić złożoność naszego dzisiejszego świata. Ważne jest, aby uczyć się z przeszłości, aby stworzyć lepszą przyszłość dla wszystkich. Zdecydowanie. Zagłębimy się głębiej w tę historię i omówmy dalej jej implikacje. Podoba mi się to. Odkrywanie naszych korzeni może być niesamowicie pouczające. Lekcja 10. Kierunki metra. Przepraszam, wiesz jak dostać się do najbliższej stacji metra? Tak, to tylko kilka przecznic dalej. Będziesz chciał udać się tą ulicą. Wspaniale to usłyszeć. Czy są jakieś konkretne punkty orientacyjne, których powinienem szukać? Tak, jak miniesz kawiarnię, skręć w lewo przy światłach, a zobaczysz to właśnie tam. Idealny. Zawsze pomocne jest posiadanie jasnych wskazówek podczas poruszania się po nowym obszarze. Absolutnie. Transport publiczny może być trudny, jeśli nie znasz tras. Doceniam Twoją pomoc. Chcę mieć pewność, że złapię pociąg na czas. Nie ma problemu. Po prostu miej oko na znaki, a będziesz tam w mgnieniu oka. Jeszcze raz dziękuję. Teraz czuję się znacznie bardziej pewny poruszania się. Lekcja 11. Wskazówki dotyczące dojazdów. Jakie są Twoje obawy dotyczące dojazdów do pracy? Obawiam się, że nie pasuje do lokalnych zwyczajów podczas podróży. To wspólna sprawa, ale pamiętaj, że każdy ma różne opinie i doświadczenia. Tak, wiem, ale wkroczenie do nieznanego środowiska może być zniechęcające. Absolutnie. Przyjmowanie różnic może faktycznie poprawić wrażenia z podróży. To prawda. Myślę, że chodzi o bycie otwartym umysłem i chęcią uczenia się. Dokładnie. Angażowanie się z mieszkańcami może dostarczyć cennych spostrzeżeń, które poprowadzą Cię po drodze. Będę o tym pamiętać i staram się podejść do nowych sytuacji z ciekawością. To idealne nastawienie. Przekonasz się, że większość ludzi jest przyjazna i pomocna. Lekcja 12. Bogactwo Teksasu.
To fascynujące, jak Teksańczycy budowali bogactwo poprzez rafinację ropy naftowej, co doprowadziło do rozwoju przemysłu chemicznego. Zgadzam się. Ciekawie jest zobaczyć, jak innowacje w chemii wyłoniły się z tego bogactwa. Tak, i pokazuje, jak powiązane ze sobą różne sektory mogą być napędzane postępem. Myślę, że ta historia sukcesu podkreśla znaczenie inwestowania w lokalne branże. Dokładnie. Toruje drogę do przyszłych postępów i zrównoważonego rozwoju w regionie. Ciekawi mnie, jak ta branża będzie ewoluować w nadchodzących latach. Lekcja 13. Gotowanie za pomocą spiralizatora. Czy kiedykolwiek używałeś spiralizatora? Uważam, że może być niezwykle przydatny do robienia makaronu z cukinii. Tak, to fantastyczny gadżet kuchenny. To sprawia, że zdrowe odżywianie jest o wiele przyjemniejsze. Absolutnie. Uwielbiam to, jak przekształca warzywa w pyszne potrawy przypominające makaron. Świetnie nadaje się do dodawania większej ilości warzyw do posiłków bez poświęcania smaku. Tak, i możesz eksperymentować z różnymi warzywami, aby stworzyć wyjątkowe potrawy. Dokładnie. Marchew, ogórki i słodkie ziemniaki doskonale współpracują ze spiralizatorem. Zawsze szukam sposobów, aby moje posiłki były zdrowsze i jest to zabawne podejście. Zdecydowanie. Ponadto jest atrakcyjny wizualnie, co sprawia, że jedzenie jest bardziej kuszące. Nie mogę się doczekać, aby spróbować zrobić kolorową sałatkę z różnych spiralizowanych warzyw. Lekcja 14. Pytania dotyczące biletów. Dobrze wiedzieć. Czy mogę skorzystać z tego samego biletu na autobus i pociąg? Tak, wiele systemów tranzytowych umożliwia transfer między nimi za pomocą tego samego biletu. To wygodne. To sprawia, że podróżowanie po mieście jest o wiele łatwiejsze. Absolutnie. Po prostu upewnij się, że sprawdziłeś limity czasowe korzystania z biletu. Zrobię to. Wspaniale jest mieć opcję podczas poruszania się środkami transportu publicznego. Tak, i oszczędza zarówno czas, jak i pieniądze, co zawsze jest plusem. Doceniam informacje. Pomagają mi efektywniej zaplanować podróż. W każdej chwili upewnijmy się, że również śledzimy harmonogramy. Dobry pomysł. Sprawdzę aplikację, zanim wyruszymy. Lekcja 15. Pokonywanie strachu. Czasami zmagam się ze strachem przed nieznanym. Może to być dość zniechęcające. Rozumiem to. Wiele osób czuje to samo w obliczu nowych sytuacji. Czy masz jakieś rady, jak radzić sobie z tym strachem, gdy się pojawi? Tak, uważam, że przyjęcie niepewności może pomóc. Często prowadzi do rozwoju osobistego. To dobry punkt. Myślę, że wyjście poza moją strefę komfortu może prowadzić do nowych doświadczeń. Dokładnie. Ważne jest, aby przypomnieć sobie, że czasami można się bać. Tak,
a skupienie się na potencjalnych pozytywnych wynikach może być motywujące. Absolutnie. Proponuję również porozmawiać o swoich lękach z kimś, komu ufasz. To świetny pomysł. Dzielenie się moimi przemyśleniami może pomóc zmniejszyć ciężar. Lekcja 16. Ekologiczne wybory. Przejście na torby na zakupy wielokrotnego użytku i butelki na wodę to dobry początek do zmniejszenia ilości odpadów. Absolutnie. To prosta zmiana, która może mieć duży wpływ na środowisko. Tak, i zachęca innych do myślenia o swoich nawykach konsumpcyjnych. Naprawdę tak jest. Małe działania mogą zainspirować większy ruch w kierunku zrównoważonego rozwoju. Zgadzam się. Ponadto przedmioty wielokrotnego użytku często oszczędzają pieniądze na dłuższą metę. To prawda. Jest to zarówno ekologiczne, jak i opłacalne podejście do codziennego życia. Czuję się zmotywowany do podejmowania bardziej zrównoważonych wyborów w mojej codziennej rutynie. To cudowne. Każdy mały wysiłek liczy się w ochronie naszej planety. Bądźmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, gdy wspólnie wprowadzamy te zmiany. Lekcja 17. Sejfy. Idealny. Czy mogę przechowywać cenne przedmioty w sejfie? Tak, dokładnie do tego są zaprojektowane. To bezpieczny sposób ochrony kosztowności. To uspokajające. Czułbym się znacznie bezpieczniej, wiedząc, że moje ważne dokumenty są bezpieczne. Absolutnie. To świetna opcja dla rzeczy takich jak biżuteria, paszporty i dokumenty prawne. Zgadzam się. Ponadto chroni je z dala od potencjalnej kradzieży lub uszkodzenia w domu. Dokładnie. Po prostu pamiętaj, aby prowadzić rejestr tego, co tam przechowujesz. Dobry pomysł. Stworzę listę, aby upewnić się, że pamiętam wszystko, co umieściłem w środku. To jest mądre. Ułatwi to dostęp do przedmiotów w razie potrzeby. Cieszę się, że o tym rozmawialiśmy. Ważne jest, aby chronić ważne rzeczy. Lekcja 18. Sprawy prawne. Powódź złożyła pozew do amerykańskich sądów zgodnie z ustawą Sherman Antitrust Act, która czyni nielegalnym dla jakiejkolwiek firmy. Tak, ustawa ta ma znaczenie dla regulowania praktyk monopolistycznych i zapewnienia uczciwej konkurencji. Absolutnie. Jest to ważne dla utrzymania zdrowej gospodarki i ochrony praw konsumentów. Zgadzam się. Zrozumienie tych przepisów ma kluczowe znaczenie zarówno dla firm, jak i konsumentów. Tak, i interesujące jest zobaczyć, jak te przepisy ewoluują w czasie. Zdecydowanie. Krajobraz prawny może się zmieniać w zależności od nowych wyzwań i dynamiki rynku. Myślę, że ważne jest, aby każdy był świadomy swoich praw na rynku. Absolutnie. Wiedza to władza, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy prawne. Rozmawiajmy dalej o tych tematach. Są one niezbędne do zrozumienia naszej gospodarki. Lekcja 19. Połączenia społeczności. Wszystkie wzajemne odczuwanie bólu i dzielenie się nawzajem błogosławieństwami jest tym, o co chodzi we wspólnocie. Absolutnie. Ważne jest, aby wspierać się nawzajem zarówno poprzez wyzwania, jak i uroczystości. Tak, i robienie tego rozsądnie, uczciwie wzmacnia nasze więzi.
Zgadzam się. Tworzy poczucie przynależności i zaufania w społeczności. To wzruszające widzieć, jak ludzie spotykają się, aby sobie nawzajem pomagać. Zdecydowanie. Akty dobroci mogą mieć efekt falowania, inspirując innych do wniesienia wkładu. Uważam, że wspieranie tych połączeń jest niezbędne dla dobrze prosperującego społeczeństwa. Tak, znajdźmy sposoby, aby bardziej zaangażować się w naszą społeczność i wywrzeć pozytywny wpływ. Jestem na pokładzie. Razem możemy stworzyć bardziej współczujące środowisko. Lekcja 20. Zdrowe wybory. Mrożone jagody są doskonałym dodatkiem do koktajli śniadaniowych. Dodają zarówno smaku, jak i odżywienia. Tak, są pyszne i pełne witamin, co czyni je idealnym wyborem. Czy są jakieś niezbędne artykuły z piżarni, które Twoim zdaniem powinienem mieć do zdrowych posiłków? Absolutnie. Polecam mieć pod ręką produkty pełnoziarniste, takie jak komosa ryżowa i brązowy ryż. To brzmi dobrze. Są wszechstronne i mogą być używane w wielu różnych potrawach. Tak, i nie zapomnij o fasoli. Są fantastyczne dla białka i błonnika. Świetny punkt. Uwielbiam, jak łatwo je włączyć do sałatek i zup. Dokładnie. Chodzi o utrzymanie dobrze zaopatrzonej spiżarni, aby zdrowe gotowanie było wygodne. Na pewno skorzystam z Twojej rady i zaopatrzę się w te niezbędne rzeczy. Lekcja 21. Zakupy spożywcze. Nie ma problemu. Czy jest coś jeszcze na Twojej liście do zakupów spożywczych? Tak, potrzebuję kurczaka na obiad. To podstawa w przygotowaniu posiłku. To brzmi pysznie. Kurczak jest tak wszechstronny i może być stosowany w tak wielu potrawach. Absolutnie. Uwielbiam to, jak mogę grillować, piec lub smażyć w różnych smakach. Tak i dobrze komponuje się z różnymi stronami, co ułatwia tworzenie zbilansowanych posiłków. Dokładnie. Myślę o zrobieniu dziś wieczorem kurczaka z ziołami cytrynowymi. To jeden z moich ulubionych. To brzmi niesamowicie. Świeże zioła mogą naprawdę podnieść smak każdej potrawy. Tak, wezmę trochę, gdy będziemy w sklepie, aby ulepszyć przepis. Świetny pomysł. Spraw, aby ta wycieczka na zakupy była przyjemna i produktywna. Lekcja 22. Weekendowy wypad. Ej, pragnąłem przerwy. Co powiesz na zaplanowanie weekendowego wyjazdu, aby się naładować? To brzmi jak fantastyczny pomysł. Mała ucieczka może naprawdę pomóc nam się zrelaksować i odświeżyć umysły. Dokładnie. Myślę, że byłoby miło odkrywać nowe miejsce i cieszyć się scenerią. Tak, i moglibyśmy spróbować lokalnej kuchni i zajęć, gdy tam jesteśmy. Uwielbiam pomysł odkrywania ukrytych klejnotów, a może nawet wędrówek lub odwiedzenia plaży. Absolutnie. Natura ma sposób na odmłodzenie naszego ducha, zwłaszcza po PRACOWTY tygodniu. Rozważmy kilka miejsc. Słyszałem, że góry są piękne o tej porze roku. To byłoby idealne. Świeże powietrze i wspaniałe widoki to właśnie to, czego potrzebujemy. Sprawdzę kilka opcji i wkrótce możemy sfinalizować nasze plany. Lekcja 23. Prośba o odbiór. Skończyłem z zakupem. Czy mogę otrzymać paragon, proszę?
Na pewno. Oto twój paragon. Zawsze dobrze jest przechowywać go dla swoich rejestrów. Dziękuję. Lubię go mieć na wypadek, gdybym musiał coś później zwrócić. To mądry ruch. Zawsze lepiej być przygotowanym, zwłaszcza z paragonami. Dokładnie. Nauczyłem się swojej lekcji po tym, jak wcześniej zapomniałem o nią poprosić. Rozwiązywanie spraw bez odpowiedniej dokumentacji może być kłopotliwe. Tak, jest o wiele łatwiej, gdy wszystko jest zorganizowane i uporządkowane. Zgodziłem się. Potrzebujesz dziś jeszcze pomocy. Nie, myślę, że jestem gotowa. Dziękujemy za pomoc. Lekcja 24. Kuchnia kulturowa. Wiesz, wiele restauracji specjalizuje się w daniach należących do określonej narodowości. Tak, fascynujące jest to, jak jedzenie może odzwierciedlać kulturę i tradycje miejsca. Uwielbiam próbować różnych kuchni. Każda z nich oferuje niepowtarzalny smak i doświadczenie. Absolutnie. To tak, jakby podróżować bez opuszczania miasta, kiedy jesz w tych miejscach. Dokładnie. Możesz odkrywać świat poprzez jedzenie, a to otwiera twój umysł na nowe kultury. Zgadzam się. Ponadto style gotowania i składniki są bardzo zróżnicowane. Odkrywanie jest zawsze ekscytujące. Zaplanujmy wycieczkę kulinarną. Możemy skosztować różnorodnych potraw z różnych restauracji. To brzmi jak pyszny pomysł. Już nie mogę się doczekać. Ja też. Wspólne odkrywanie nowych smaków będzie świetną zabawą. Lekcja 25. Kreatywny wkład. Mamy szczęście, że mamy kreatywnych ludzi, którzy dzielą się z nami swoimi darami poprzez sztukę i performance. Absolutnie. Ich talenty wzbogacają nasze życie i inspirują nas na wiele sposobów. Tak, niezależnie od tego, czy chodzi o muzykę, malarstwo czy pisanie, kreatywność ma głęboki wpływ. Zgadzam się. Może łączyć społeczności i wywołać ważne rozmowy. Dokładnie. Sztuka ma sposób wyrażania emocji i pomysłów, których słowa czasami nie potrafią uchwycić. Ponadto zachęca nas do myślenia nieszablonowego i postrzegania świata inaczej. Wspierajmy lokalnych artystów, uczestnicząc w ich wystawach lub występach. Ważne jest, aby oddać. To świetny pomysł. Angażowanie się z naszą lokalną społecznością kreatywną to wspaniały sposób na okazanie uznania. Cieszę się, że widzę, jaki talent czeka na odkrycie. Lekcja 26. Wskazówki dotyczące zarządzania czasem. Jaki jest twój sekret efektywnego zarządzania czasem? Wygląda na to, że radzisz sobie ze wszystkim tak dobrze. Każdego dnia stawiam priorytet zadaniom i wyznaczam osiągalne cele, aby utrzymać się na dobrej drodze. To mądra strategia. Rozbicie zadań na łatwe do zarządzania kroki sprawia, że jest to mniej przytłaczające. Dokładnie. Upewniam się również, że dla każdego zadania przydzielam określone przedziały czasowe, co pomaga mi się skupić. Powinienem zacząć to robić. Czasami się rozpraszam i tracę z oczu to, co trzeba zrobić. Tak, minimalizowanie rozpraszania uwagi jest kluczowe. Staram się stworzyć spokojne środowisko podczas pracy. To świetny punkt. Znajdę spokojną przestrzeń, aby zwiększyć moją produktywność.
I nie zapomnij robić przerw. Są one niezbędne do utrzymania energii i koncentracji. Na pewno to uwzględnię, dzięki za pomocne wskazówki. Lekcja 27. Analiza konkurencji. Powinniśmy przeanalizować czynniki stojące za tym, zwłaszcza pod względem konkurencji rynkowej. Uzgodniono. Konkurencja może odgrywać rolę w kształtowaniu trendów i wyborów konsumentów. Tak, zrozumienie tej dynamiki może pomóc nam podejmować świadome decyzje idąc naprzód. Absolutnie. Ważne jest, aby wiedzieć, co robią inni, aby pozostać aktualnym i innowacyjnym. Myślę, że badanie konkurentów może dostarczyć cennego wglądu w ich strategię. Dokładnie. Możemy uczyć się zarówno z ich sukcesów, jak i na błędach. Zbierzmy dane i omówmy nasze ustalenia. Będzie to świetny sposób na opracowanie strategii. Nie mogę się doczekać, aby wspólnie zagłębić się w tę analizę. Ja też. Zawsze ekscytujące jest odkrywanie nowych możliwości rozwoju. Lekcja 28. Podróż w dół rzeki. Podróż wysoko w górę rzeki była intensywna. Wydawało się to prawdziwą przygodą. Mogę sobie tylko wyobrazić. Jego jedyną ucieczką była mała łódź w dół rzeki Colorado. Tak, to była przerażająca podróż, a prąd był tak silny i nieprzewidywalny. To brzmi jak trudne doświadczenie. Nie mogę uwierzyć, że udało mu się przez to poruszać. Potrzeba było dużo odwagi i umiejętności, aby poradzić sobie z takimi warunkami, zwłaszcza w pojedynkę. Absolutnie. Inspirujące jest myślenie o tym, jak determinacja może skłonić kogoś do pokonywania przeszkód. Tak, a piękno krajobrazu musiało zapierać dech w piersiach i zniechęcać. Podziwiam tych, którzy podejmują takie wyzwania. To naprawdę pokazuje ich żądne ducha przygód. Pamiętajmy, aby docenić odwagę potrzebną do zapuszczenia się w nieznane. Lekcja 29. Ruch międzynarodowy. Temat imigracji międzynarodowej i ruchu sportowców jest dziś coraz bardziej aktualny. Tak, podkreśla, jak połączony stał się nasz świat, zwłaszcza w sporcie i kulturze. Absolutnie. Zawodowi i elitarni sportowcy często podróżują ponad granice, aby rywalizować i zaprezentować swoje talenty. Fascynujące jest obserwowanie, jak ci sportowcy dostosowują się do różnych środowisk i kultur. Tak, ich doświadczenia mogą wzbogacić nie tylko ich życie osobiste, ale także społeczności, do których dołączają. Zgadzam się. Promuje poczucie globalnej jedności i zrozumienia poprzez wspólne pasje. Zbadajmy, jak te ruchy wpływają na przemysł sportowy i samych sportowców. To brzmi jak świetny plan. Zrozumienie tej dynamiki może dostarczyć cennych informacji. Cieszę się, że mogę omówić implikacje tego tematu i dowiedzieć się więcej razem. Lekcja 30. Poradnictwo rodzicielskie. Twierdzą również, że rodzice są w stanie uniemożliwić swoim dzieciom oglądanie brutalnej telewizji. Tak, poradnictwo rodzicielskie ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu tego, na co dzieci są narażone w młodym wieku. Absolutnie. Ważne jest, aby rodzice wyznaczyli granice i omawiali treści ze swoimi dziećmi. Zgadzam się. Zrozumienie wpływu mediów na zachowanie dzieci jest niezbędne dla ich rozwoju.
Tak, zachęcanie do krytycznego myślenia o tym, co oglądają, może prowadzić do zdrowszych wyborów. Dokładnie. Chodzi o wspieranie otwartej komunikacji między rodzicami a dziećmi. Mam nadzieję, że więcej rodzin zaangażuje się w tę dyskusję, aby stworzyć pozytywne środowisko medialne. Zdecydowanie. Ważne jest, aby rodzice byli proaktywni w kierowaniu konsumpcją mediów swoich dzieci. Zbadajmy kilka skutecznych strategii, które rodzice mogą wdrożyć w ich domach.